Jestem w chatce Sajweski. To jest dawny domek leśniczego, który przez Lasy Państwowe Estońskie został udostępniony turystom. Każdy przechodzący albo przejeżdżający na rowerze, a także samochodem, bo jest tu dojazd z drogą tak samo jak do wszystkich miejsc biwakowych w Estonii. Może sobie tutaj przenocować. Zaplanowałam, że spędzę tutaj 2 noce i dzisiaj robię sobie dzień 0. Bardzo, bardzo fajne miejsce na to. Bardzo są duże kawały drewna i nie ma szans, żeby mnie porąbała siekierą, więc palę je różnymi takimi patykami, które znajduję w lesie. No, oczywiście nie palę cały dzień. Wczoraj zapaliłam wieczorem, dziś zapalę po południu, gotuję sobie obiad na piecu w kuchni i to tyle. Nie będę tu jakichś wielkich ogni robić. Nie jest zresztą bardzo zimno. Nie przewiduję żadnej specjalnej działalności. Posiedzę sobie, odpocznę, przejdę się do lasu, zajmę się zbieraniem borówek i będę słuchać, jak spadają liście z drzew. A tak wygląda cały pokój na poddaszu. Tutaj jest sypialnia i takie prycze. W pobliżu chatki płynie malutki strumyk. Nie widziałam go wczoraj. Właśnie teraz odkryłam. Wystarczy do picia. Dużo lepszy niż rzeka. Zbieram borówki brusznice, czyli czerwone jagody
Wrzucę je do swojego kisielu na deser po obiedzie. Nie mogłam ich znaleźć, zwykle jest ich pełno, a teraz musiałam się dobrze naszukać, ale są. Koniec. Jeszcze tutaj jest jedna. Wnętrze tej stodoły jest udostępnione do spania, jest nawet loft. I jeszcze się zastanowię, czy spać tu, czy w następnym domku, który jest bardzo blisko. Odwiedzę drugi i zobaczę. Ale widok jest stąd piękny na te zalewiska nadrzeczne. Pięknie. Po ulewnym deszczu, jaki padał w nocy, jest niesamowicie grząsko, ale ta miejscówka jest absolutnie świetna. To jest prawdziwy stary dom, który Park Narodowy dba. Posiada wnętrze zaciszne i przyjemne. Wspaniałe miejsce. Na górze jest pod dachem miejsce na siano. Z lewej strony pomieszczenie gospodarcze, a tutaj mieszkalne. Widać, że były ściany działowe, zostały zdjęte. Jest jedno duże pomieszczenie. Ławki po bokach, stolik, nawet tapczany, fotele. Tak, to jest rewelacyjna miejscówka. Tu zostaje. A na mapie widać, gdzie dokładnie jesteśmy. Tu dotarłam. Gdzieś stąd szłam. I już tylko tutaj zmierzam. A tu mamy dyrekcję Parku Narodowego Soma. Idę tam poszukać wody, elektryczności i zobaczę, co jeszcze jest. Jest prąd, jest woda, tu jest gniazdko. Tam trochę więcej gniazdek jaskółczych, dlatego trochę tu jest brudno. Nie szkodzi. Niestety jest niedziela i muzeum, centrum parkowe jest zamknięte. Tam jest biwak parkowy, bardzo fajny. Jak będziecie chcieli w tej okolicy spać, to jest fajne miejsce, bo ma prąd i wodę z kranu, jest duża ładna wiata. Fajnie. No i zbieram się, okropna znowu pogoda, jakieś burze w ogóle przechodzą.
Zdecydowałam się rozbić namiot, bo to miejsce biwakowe jest takie dosyć skromne, jest taki malutki daszek, pod którym jeżeli będzie padał deszcz, to na pewno zmoknę. WC z kolei też jest takie małe, choć jest fajne i nowe i ma przedsionek, ale przedsionek jest bardzo przewiewny i też istnieje ryzyko zamoknięcia w razie deszczu, więc ogólnie rzecz biorąc stęskniłam się za swoim namiotem i właśnie go rozbiłam. Teraz zrobię sobie kolację. Na deser będzie znowu kisiel z brusznicami, więc zapowiada się przyjemny wieczór. Przewidywania okazały się trafne. 11 dzień z deszczem już od rana. Nad ranem zaczęło padać, teraz pada i pada. Nie mogę się zmobilizować, żeby wstać z łóżka, zaśpiwora z materaca, wygrzebać się. Nie chcę ciągle chodzić w deszczu. To jest nienormalne. No co zrobić? Jeszcze tylko 3 dni i jadę do domu. 3,5. Dieta tutejszych niedźwiedzi jest całkiem podobna do mojej. Prawie same brusznice. Ta chatka jest dostępna do wynajmu. Trzeba ją zabukować przez internet za 60 €. Wygląda fajnie. Taki jest stawek. A ja pociągnę dalej do pola namiotowego. Choć jest tu wiatka, ale bardzo ażurowa. No i bardzo blisko jest droga i miasto. Więc takie średnie miejsce. Pole namiotowe jest przy dość ruchliwej drodze, ale nie tak bardzo jak ta asfaltówka. Wiata nie jest noclegowa, wieje przez to na przestrzał, ławki są niedostosowane, a na środku stoi piec. Więc rozbiłam namiot na tym wietrze, może choć trochę podeschnie, bo po wczorajszej ulewie, właściwie dzisiejszej, porannej, to on jest zupełnie mokry, no i pewnie ten wicher, który wieje, przywieje kolejny palce. Trochę uczęszczane miejsce.
Dziś moja ostatnia noc pod dachem tej właśnie uroczej chatki, zlokalizowanej nad meandrującą rzeką w lesie, choć wieś jest niedaleko jak zwykle, ale bardzo, bardzo fajne miejsce na takie prawie pożegnanie, bo już tylko jeden cały dzień mi został i potem jeden nocleg nad morzem i parę godzin do granicy. Dzień był bez deszczu, rewelacyjna sprawa. Teraz nadeszły jakieś znowu szare chmury, więc zobaczymy co będzie, ale ja jestem już bezpieczna. Mam nawet drewno i jestem gotowa rozpalić ogień na piecyku wewnątrz chatki. To jest główna droga z Łotwy od granicy na północ do Pernu i Tallina. Nią właśnie przyjechałam autobusem z Warszawy, a teraz tylko ją przekroczę i zmierzam już nad morze. Jestem w Kabli, tutaj jest takie małe muzeum, centrum prawie że parkowe, takie rezerwatowe, a tam jest właśnie morze. Widać, troszkę błyszczy. Jeszcze chwila lasem i zobaczymy je z bliska. O, też i morze. Morze Bałtyckie, Zatoka Ryska. Brzegi Zatoki Ryskiej są we mgiełce trochę widoczne. Morze jest bardzo spokojne, cieplutko, wreszcie piękna pogoda. Do granicy łotewskiej zostało mi jakieś 10 km. No, może nie, więcej. Chyba z 15. Nieważne, na pewno tam dojdę jutro rano, mam autobus. A ja teraz pozostała mi jeszcze wędrówka wzdłuż morza, ale nie plażą. Choć E9 na mapie wygląda na to, że idzie plażą albo tutaj taką ścieżynką, ale Anduikla leci drogą. To trudno, idę na drogę. No, a tu mamy długo wyczekiwany sklep. Jestem już bardzo, bardzo głodna i moje zapasy kompletnie stopniały. Asortyment był niezwykle skromny, ale obsługa bardzo miła. Udało mi się coś do jedzenia kupić, ale chciałam wam pokazać, jak tu jest szalenie ładnie. Ludzie normalnie mieszkają sobie w domkach nad morzem, nie ma całego tego syfu, betonu i tak dalej, które znamy z naszego wybrzeża. Pięknie po prostu. Szalenie mi się podoba. A tu mamy coś pięknego i wspaniałego również. Znak E9. E9 pierwszy raz widzę w Estonii. Tu wychodzi, skręca do tego hotelu, czyli zmierza bliżej morza, a mój szlak idzie drogą. Ale no świetnie, istnieje, to wspaniale.
Ten przepiękny zachód słońca jest widoczny pewnie każdego dnia, o ile jest słonecznie, z ostatniego biwaku na szlaku Oandu-Ikla, czyli Krapi. Stąd jest już tylko 8 km do granicy z Łotwą i tu będę spała, ale chyba nie pod tą wiatą, choć jest bardzo fajne, bo jest miejsce w płucach, więc tam będzie zacisznie. Są jakieś komary, więc też obawiam się komarów. No i podobno ma padać znowu jutro, ale dzisiaj cieszę się tym pięknym wieczorem, szumem fal. Wspaniały szlak, ale na podsumowanie jeszcze przyjdzie pora. A oto co udało mi się kupić w tym małym sklepiku. Będę niezawodne sardynki jeść z niezawodną zupką w proszku. Była tylko grochowa, do tego czekolada, ciasteczka, sok i serek na rano. A jutro powinien być następny sklep jeszcze przed granicą. Zrobiłam sobie coś w rodzaju kompotu z jabłek znalezionych przy drodze i z brusznic. Dodałam trochę cukru, odrobinę pogotowałam z wodą i taki jest fajny owocowy deser. A tam dalej szumi morze, ale tego już nie widzicie, bo jest ciemno. W Trejmani jest nieco większy sklep, który wygląda bardzo obiecująco, ale niestety otworzą go dopiero za 1,5 godziny o 9:30. Teraz jest 8. Szkoda, to znaczy, że następne zakupy już na Łotwie. A tutaj jeszcze kościół. Rzecz dosyć rzadka w Estonii. Niniejszym zakończyłam wędrówkę szlakiem Oandu-Ikla. Jestem jeszcze w Ikla. Po drugiej stronie jest Ainazi, Łotwa, Estonia. Teraz przekroczę granicę, która znajduje się na takim rowie. I tutaj jest słupek graniczny. Oficjalnie jestem na Łotwie. Szlak był bardzo fajny, zaskakująco może aż tak bardzo fajny. Bardzo dużo chodzenia drogami, to akurat nie było fajne, szczególnie spora ilość asfaltu, ale piękny las i piękne bagna, wspaniałe kładki, dobre miejsca noclegowe. Pogoda oczywiście nie dopisała, ale piękna, wspaniała złota jesień. Bardzo się cieszę, że zrobiłam jeszcze te 370 km i dobiłam do 23 000 w nogach. No to teraz usatysfakcjonowana przechodzę na stronę łotewską i idę na autobus. Do zobaczenia na następnej wycieczce. Do zobaczenia, Estonio!